Dzień dobry wieczór, z tej strony Nonbar, witam w kolejnym odcinku z gry Solar Expanse. Gramy dalej oczywiście i dzisiaj będziemy się skupiać na razie takich prostych rzeczach, bo tutaj to jest bardzo zaawansowana rzecz i ja już mam pomysł, co zrobimy z tym Marsem. No przede wszystkim musimy czekać na 200 aloju, żeby zdobyć po prostu Vehicle Assembly i móc wysyłać rzeczy na orbitę. Tak, bo to aż tak drogie nie jest. Będzie nas. Ja to jednak jestem geniuszem, widzicie? Będzie nas stać na zrobienie igla. Tego najlepszego tutaj. Tylko dalej nie rozumiem, czemu to jest 800 ton, a tu jest 2 tony. Wydaje mi się, że to jest bug, ale nie wiem, które powinien być. No dobra, no już myślałem, już myślałem, że jakiś ten cheat zrobiliśmy, ale nie ma żadnego cheata, niestety szkoda. Power production dosyć wysokie. Mamy spory zapas prądu, bardzo fajnie. Czy tu coś jeszcze możemy kupować? To czy oni coś są? Nie. Na Fobosie czy na innych księżycach ich nawet w ogóle nie ma jeszcze, jeżeli o to chodzi. Także pod tym względem mamy trochę przewagę. W ogóle nad NASA to w ogóle se słabo radzi. My z Roskosmosem walczymy tak naprawdę, widzicie? Roskosmos, my tutaj największa walka. Na Księżycu również, oni tutaj sobie radzą całkiem nie najgorzej, chociaż ludzi mają mniej, mamy 30 pracowników, oni mają 10. NASA to w ogóle dopiero zaczyna, to tutaj nawet widzicie, że to nie działa, bo nie wydobywują aż tyle. Wyłączone mają, nie wiem dlaczego, nie chcą paliwka robić. Mają więcej paliwa, bo sobie go kupili, no my też sobie możemy kupić paliwo jest tanie. Gdzie jest fuel? Mogę sobie kupić za 2 miliony, bym miał wtedy tyle tych kiloton, że w ogóle bym nie musiał się niczym martwić, ale po co? Bo ci ile mają na przykład paliwa tak z ciekawości, mają, NASA w ogóle ma 0 prawie, że a ci mają na 30, no to mają trochę więcej, no to ewentualnie Roskosmos oczywiście sobie radzi. Natomiast dobra, pokaż mi tą asteroidę Lutenię, tak? Gdzie to jest w ogóle? Benau, tu jest jakaś Benau, ona ma widzę karbon. A gdzie jest ta Lutenia? Mogę ją zobaczyć gdzieś, przepraszam bardzo. A to favorites. Gdzie ona jest? Pokaż mi to gro, bo ja chciałbym zobaczyć, jak ona daleko jest od naszego. O Jezu, co to jest? Gdzie ona jest? Ona jest na pasie. No przecież nie, no przecież to jest. Ona jest na pasie, rzeczywiście ten asteroid, jak to się nazywa? Asteroid Belt, tak, pas asteroid, dokładnie. I oni chcą, żebyśmy tutaj dostarczyli rzadki metal z Lutenii. Czy ja bym tu musiał dostarczyć? Przede wszystkim mining module byłby wystarczający. Ja musiałbym go dostarczyć tam. Natomiast mining module mogę również stąd zabrać. Mogę to zrobić i wtedy bym stracił... No tak, no mógłbym zrobić tak. To byśmy sobie wzięli stąd. Czyli w skrócie. Chciałbym, żeby to mining module został wyniesiony na orbitę. Dobra, to wróćmy sobie na razie do Luny, tak. Mining module niech zostanie wyniesiony na orbitę Luny. Dobra, może inaczej. Daedalus. Słuchaj, Daedalus. Lecisz na Lunę, tak, na orbitę. Słuchaj, na orbitę lecisz, Luny. Tak, no z orbity ziemskiej oczywiście też. Jeden wystarczy na razie. Albo dawaj, od razu weźmiemy sobie jakieś surowce z orbity Next, tak. Super, no i leć, bo to najszybciej oczywiście, jak to jest tylko możliwe. Bo to i tak jeden dzień wystarczy, żeby to w ogóle doleciało, więc bez żadnego problemu. No. I mamy spoko sprawę. Teraz Luna. My chcemy odzyskać sobie mining module, bo Mobile Refinery może tu jeszcze zostać, tak naprawdę. Tylko moduł wydobywczy przydałoby się odzyskać. No i cóż, no moduł wydobywczy tak naprawdę chcemy jedynie dostarczyć na razie na orbitę. Orbital, bo to mogę niby wystarczyć. A to jest za mało i tak, to nieważne. No tak. Tak. Moduł. Probe mogę też dostarczyć, bo nie potrzebuję go i chcemy mining module, tak. Launch vehicle, no tak, bo tu też nie mamy launch vehicle, no tak. Okej, bo ja mogę dostarczyć
Wait, tak ja to robiłem. A, ja to robiłem zwykłą rakietą, tak? A zwykła rakieta jest... Gdzie jest zwykła rakieta? A tu jest Stratos, na orbicie. Ej, to dobra, to weźcie mi tutaj na orbitę Luny. Nie no, nie no, dobra, obojętne, bo to i tak jak coś, to sobie mogę łatwo przenieść. Tak. Zwykły, bez, none. Bo to jest tyle, a jak dam tyle, to tak samo jest. 40 ton wystarczy, żeby tam dolecieć, bez sobie na orbicie, no, to jest fajne. Najszybciej to jest tu, a to jest tyle. Czemu to jest taka różnica? Nie wiem, no ale nie, no najtaniej, bo przecież będziemy tyle marnować. Chociaż wydaje mi się, że bym chciał zostawić, tak żeby było trochę. To czekajcie, cargo. Resources. Orbita Ziemi, tak. Fuel, może być 100. No to tak na bezpieczeństwo nawet damy to 100, żeby dało się wynieść to bez żadnego problemu. Jak nie, to sobie po prostu dostarczę. No i optymalne, tak jest. Super. A teoretycznie będziemy mogli wynieść też paliwo na powierzchnię. Tu by się przydał launch vehicle też. Tutaj to w sensie ten by się przydał. Vehicle assembly. Czyli 200 tych ton aloju by mi się przydało. Ci nic nie sprzedają dalej, szkoda. Vehicle, tak. Vehicle assembly. Tylko tu też nie wydobywamy metalu, ale to nie problem. To akurat na spokojnie by to było do zrobienia. Także nie ma co się tym przejmować. Chcemy to zrobić, czy nie chcemy tego robić na razie? Ile mamy aloju? Nieważne, kupiłem ale przecież, to nieważne, aloju mamy przecież pełno, dobra, przepraszam bardzo, rzeczywiście. Po to ja to zresztą robiłem, bo ja tego aloju sobie nakupowałem tyle, ile chciałem. Tak, Dedalusy 2 razy, bez niczego, tak, wracamy, jeszcze raz wracamy, wybaczcie. Tak. Super. I Earth. I wynosimy aloj na orbitę. Wróć mi tu. Tak, aloj wynosimy na orbitę. Teoretycznie możemy wynieść fulla. Możemy wynieść to 800. Próbujcie. Zobaczymy, czy to, bo to na pewno jest tak zbugowane. No, to po prostu nie pozwoli mi więcej wynieść. To jakby to, co mi pokazuje realnie więcej tutaj. A, tu pokazuje dobrze. Co? What? It's going on. A tu dobrze pokazuje. Dobra. To jednak dobrze pokazuje, bo to chodzi o grawitację. Czy nie? Już nie ogarniam. Dobra, nieważne, wróć. Ziemia. Halo, tu Ziemia. Tak, 800. Może o grawitację chodzi. Pasty, no to już obojętne. Czy tu? No właśnie, bo tutaj to się, drodzy widzowie, o grawitację rozchodzi. To tutaj też no, to wszystko o grawitację się rozchodzi. To teraz już rozumiem, dobra. To jednak wszystko dobrze podawało. Po prostu ja troszeczkę nie ogarnąłem, że to jednak ma aż takie duże znaczenie. Ale jest to logiczne, że tak powinno zresztą działać, nie? To nie jest tak, że to działa źle, to właśnie tak powinno działać, bo jeżeli grawitacja jest mniejsza, to teoretycznie możemy dużo więcej tam dostarczyć. Teoretycznie, bo waga jest inna. Tak, my chcemy aloja. Tylko inaczej, wybaczcie. Cykliczna misja. Tak, i na powierzchnię to się ma dostarczyć, tak. Tak. Aloj. Aloys, tak. Z Luny na Ziemię. A co jest na orbicie Luny? Hydrogen. Nie wiem, dawaj, możemy ten hydrogen odzyskać, nie potrzebuję go tam mieć, lepiej mieć na Ziemi. Tak. Fly with a viable cargo. I tutaj nic.
No dobra. To bez, bo to tam będzie kazało tego. Mimo, że ja chciałem z orbity, to tam wykrywa, że to na Lunę dostarczamy. No tak. Ma to sens. Oczywiście fastest i oczywiście transferów chcemy 3. Oś tak, dokładnie 3 transfery. Wszystko git, niech to już działa. Niech to sobie kilka razy tam polata. Rzecz jasna. I będzie fajnie. Tak. Jeszcze widzę jeden brakuje i będzie wszystko. I jeszcze musimy tylko ten alloy exotic. Znaczy rare alloy, przepraszam. Na Ziemi, na orbicie nie mamy go, prawda? Mamy go za mało na orbicie ziemskiej. Wydobycie jego jest takie słabe, ale mogło być gorzej. Ja bo chciałem jeszcze zobaczyć, czy ja mogę przyspieszyć moje wydobycia. To są te launchpady. Easier and safer landing, tak. Make our landings, tak. Centryfuga. Tutaj przyspieszenie, lepsze chyba wystrzeliwanie jest, tak mi się wydaje. To jest alloy smelting ulepszone. Electronic factor w ogóle odblokowane. Zmniejsza cenę zużywania wszystkich tych, też maintenance, czyli jak zużyjemy, to one się szybciej odnawiają, ok. To jest Fisher Mine, to nie. To mi się bardzo podoba. Niech to będzie szybciej robione, bo to jest super. No i co? No i na razie chyba tyle. Nie mogę to nic przyspieszyć tak bardziej. Mining efficiency. Ojej, mining efficiency byłoby tak dobre też. Rare metal extractor. Tutaj mining efficiency. Helium extractor. Ale byśmy mogli na tym zarabiać, drodzy widzowie. Ale wymaga to w teorii fuzyjnej, tak? Fusion Fury. Fusion Fury. A gdzie jest Fusion Fury? To jest Fusion Fury. Superconducting magnets. Superconducting magnets jest dopiero gdzie? Tu jest superconducting magnets. A superconducting magnets potrzebuje elektromagnetyzm, co mamy, i high temperature superconductors. Ok, czyli tego potrzebujemy. Dlaczego? Ja przypominam, to jest ten surowiec, którego akurat tutaj nie ma. Na Lunie on występuje. Helium-3. I cena Helium-3 jest, drodzy widzowie, no ekstremalna. No po prostu 10 000 w ogóle go. Tylko światowa tutaj. Świat chce kupić Helium-3, ale nie chce go sprzedać. Znaczy inaczej. Właśnie nie chcę go. Dobrze mówię, nie chcę sprzedać, chcę kupić tylko. Szkło będziemy musieli kupić też. Prawie kupiłem tyle. Dobra. To byłoby bardzo ryzykowne. A jakbym chciał kupić tysiaka, 500 000 może być, bo ja tego szkła będę potrzebował, wiecie, ja to wszystko będę musiał na orbitę wynieść, to nie ma problemu. Tutaj też karbon zużywamy. Teoretycznie powinien tu postawić, to jest takie trochę głupie, ale powinien tu postawić farmę hydroponiczną. Tak naprawdę, no. Dobrze mówię, no, bo zużywamy żarcie niepotrzebnie, a możemy nie zużywać żarcia, a jeszcze produkować. Woda jest bez problemu, dawaj to. Energii mamy dużo. Power consumption 12, power production 15, nadal mamy więcej. Produkcja szkła, produkcja szkła to jest też dobre. Tutaj jest generacja. Na Księżycu też jest jeszcze większa, nawet tu bym mógł produkować szkło. A właśnie, tu mogę szkło produkować. Ile? Za 300? Jakie drogie. To nie, to bez przesady. Też wtedy nie potrzebuję. Make an offer to sell 200 alloysów on Mars. A ile nam za to zapłacą? Nie, dobra, to jest git. A, 15 koła? Tam panie, to ja wolę jednak najpierw zbudować launch vehicle na tym Marsie. Nasze surowce na Ziemi, oni w ogóle mają strasznie dużo hydrogenu, które wydobywują? Jakim cudem? Tu im produkuje hydrogen, czy nie? Co o nich produkuje hydrogen? A, to! Electrolysis plant. Oksygen i hydrogen produkują.
A jakbym chciał coś takiego zbudować u siebie, to też mogę i to też nie jest takie super drogie. I dalej mamy na tyle produkcję tego, że to spoko byłoby. Tutaj CO2, a tu po prostu wodę. To jest też dobre, żeby to, bo to tanie jest po prostu do zrobienia. Hydroponiczna farma teraz mnie ciekawi, ale raczej też jest warta. Możemy ludzi sobie kupić trochę. Tak naprawdę, to jest w ogóle kupię, że możemy ludzi kupować też jako zwykłe takie surowce. Kupiłem sobie tak z 50 ludzi. Nawet nie, przepraszam, z 50. Ze 150 ludzi bym sobie kupił, ale na razie 50. Dlaczego? Bo będziemy wysyłać 100 na Marsa. Drodzy widzowie, 100 ludzi na Marsa będziemy wysyłać. Wiecie, ile to jest ludzi? No 100, no ale że na Marsa to dużo. Tak, to nie potrzebujemy tego tutorialu. To bardzo wolno. To jest fajne, to możemy tak sobie na spokojnie patrzeć na rzeczy, co tu się dzieją. Tutaj nam brakuje też pracowników, tak? Czy prądu? Prądu chyba brakuje. Fire production. Tak, bo to bardzo, bardzo słaba produkcja prądu jest. Tutaj by się przydały inne jakieś tam generacje prądu, ale inne generacje prądu wymagają jakichś exotic alloyów, co są strasznie drogie. A ja w ogóle nie mogę nawet ich robić, tak? A nie, no mogę wydobywać, okej. Ale na Ziemi nie ma ich, tak? Na Ziemi nie ma exotic alloy. Nie ma. Gdzie byłby najbliższy exotic alloy? Tu nie. Na Merkury jeszcze trzeba coś wysłać, właśnie, czekajcie. Na powierzchni Jupitera czy nie wyślemy? To w ogóle nam cały czas leci. To kiedy doleci do Plutona? W 41. To jeszcze trochę temu zajmie. Zrobimy sobie szybkiego Irisa. Nawet 2 razy możemy sobie Irisa zrobić. Zróbmy sobie... ile kosztuje taka probe? Tanie jest, ale nie chcę tego użyć. Wolę wynieść stąd zaraz. Mamy tu Stratosa na orbicie Luny, tak. Teoretycznie mogę kazać mu wylądować na samej Lunie i wynieść te rzeczy na orbitę normalnie. Ale nie, dobra. Tak, to co chciałem zrobić od samego początku to Rare Metal. Może być na razie tego oczywiście tym, rzecz jasna. Możemy tak 150 tego wynieść, bo to się i tak będzie przydawało w końcu. Więc to nie problem. Najszybciej jak się da. Oczywiście trochę paliwa na to schodzi, ale spoko. No i teraz z orbity wysyłamy znowu ten Rare Metal Daedalus-ami na Lunę. Tak, i tego Rare Metalu wystarczy 50 nam, więc tak naprawdę 50 Rare Metal, 50, tak. Jednocześnie możemy tam wysłać coś ciekawego, czy nie? Chyba nic więcej nam nie potrzeba tam wysyłać. Najszybciej, bo to i tak za darmo lata. Ja mówię, te Daedalusy to jest najlepsze, co ja w ogóle tutaj odkryłem. To najlepsza rzecz, jaką można mieć. Znaczy teraz jeszcze coś lepszego jest. Bo można wybudować oczywiście jeszcze Talosa. Jak tam zasięg? 3,16. Też 3,16, czyli to słońce doleci. Spoko. Irisy się budują. Mamy na Lunie te rzeczy, tak. I możemy sobie wybudować teraz Vehicle Assembly. To co chciałem. To będzie generalnie ludzi też przejmowało. Natomiast tutaj sobie damy. A na razie nie mogę nic z tym zrobić, niestety. Dobra. Dobra. Irisy się 2 zrobiły, bardzo fajnie. Tu musimy niestety poczekać. Dobra, żeby przyspieszyć ten proces. Bo Selen musi zostać wyniesione, tak? Tak, Selen nie jest w stanie samemu się po prostu dostać tam. Więc z orbity Luny niech to trafi. Kurczę, co ja robię? Luna, orbita. Niech to poleci po prostu na Lunę. Stratos, tak. To jest dobrze. Spacecraft Propellant na Lunie, ile tego mamy? Wystarczająco, żeby w ogóle był w stanie. To nie potrzebujemy wcale żadnego paliwka. Wystarczy w ten sposób. Super. I teraz chciałbym, żeby to poleciało na orbitę ziemską. Stratos.
moduł próbki i wydobywczy i on se sam poradzi, tak. I najszybciej to jest tyle, a optymalnie to jest tyle. 7 dni, tyle jest ok. Jak więcej dam, to nic nam nie zmienia. Tak chcemy, żeby było. No. I to zrobiliśmy tylko po to, żeby ten moduł kopiący dać na Lutetię. Czyli w zasadzie to te nasze Dedalusy też muszą trafić na orbitę ziemską. Ponownie. Najszybciej, tak. Super. No i właśnie to jest teraz to, co teraz będziemy robić, czyli mamy sytuację taką, że mamy orbitę ziemską, tak, orbita ziemska i chcemy dostarczyć tam te dwie rzeczy, czyli próbkę i proba i mining module, czyli to Earth Orbit Lutetia. Tutaj nie ma, pamiętajcie, asteroidy nie mają grawitacji, więc teoretycznie powinno być bardzo łatwo tutaj w ogóle dostarczyć te rzeczy. Czy inaczej, wydostać te rzeczy, jak już tam dostarczymy je, tak. Launch Vehicle. 0, no bo nie mamy. Ile? 11 miesięcy? No dobra, bo to daleko jest, to jasne, że tak, ale trochę boli, no ale dobra, stracimy Dedalusa jednego. Niech będzie, będziemy tam wydobywać surowce, tak, no mamy tutaj Iris. Z Wenus mógłbym odzyskać moje rzeczy. Ile się na Wenus leci, teoretycznie? Ja bym chciał Dedalusem na Wenus, ile to zajmie? Tylko nie, to nie ma sensu. Nie, tak to nie zrobimy. Przecież tego nie wyniesiemy na orbitę, no jasne, że tak. Nie ma szans wynieść tego na orbitę wenusową, tak. Bo tutaj jest grawitacja normalnie. I to taka mocna grawitacja, to taka prawie jak ziemska. To tak nie. To jednak zrobimy sobie samemu. Proba. Tak jest. Patrzcie, znowu uderzyłem w mikrofon minimalnie. Tutaj już widać, że nasza produkcja jest dosyć taka zaawansowana, ale niech się będzie produkować na razie to. Powinienem chyba mieć ten construction equipment, żeby szybciej rzeczy produkować. Skoro to nie zużywa nic, to po prostu stoi, tylko trzeba wydać na to trochę elektroniki na początku. Tak. Super. Pracujących jest 101 ludzi, fajnie. No i dobra, i to tak naprawdę teraz robimy to, co chciałem zrobić. Czyli Iris leci na Merkurego. Tak jest. Iris. Próbka. W zasadzie mógłbym nawet tutaj też ten drill jeszcze zrobić, żeby co to tam będzie wydobywać. Tu żelazo jest głównie. No to nie wiem, czy to jest tak warto, ale teoretycznie jakby sobie to tak kopało po prostu, bo to wiecie, to se kopie za darmo, nie? Jak ja mu tam mining module, to se po prostu będzie kopać i może się kiedyś przydać to, co tam se kopie. O. Przepraszam, to jest akurat ten. Dobra, to nie. To wróć, przepraszam. Cancel building. Zapomniałem, że przecież to jest ten najniższy sort, jeżeli chodzi o to. Aha. Już mogę to usunąć, tak? Mogę, super. Jest. Po prostu chcemy tylko próbę tylko wysłać. Nic więcej. Czy jakbym kupił na przykład inny samolot, to on by mniej zużywał paliwa? Bo my wysyłamy tym. On zużywa... Co? O, teraz działa. 400 ton. 500 ton. 150 ton. Tego powinien po prostu narobić. Wait, stój. Falcon. No i cóż, to będzie lecieć tak trochę długo. To jest optymalne, to najszybsze, a ja nie mogę nic zmienić? A w ogóle nie mogę. Spacecraft cannot carry enough. 20 ton, czyli w ogóle ten
Iris to się do niczego nie nadaje już teraz. On nie da rady. Propellant capacity 20 ton. A Selen? Propellant capacity 10 ton, ale może on sobie lepiej, wiecie, radzi. Bo tutaj 40 newtonów, 20 km na sekundę. To jest 3,7, 20 kN. Co? To ma dużo większy ten thrust, to proszę bardzo. No nie wiem. To chyba jednak Dedalusem to będziemy musieli wysłać, tak jak wszystko. Kurczę, ten Dedalus to jest zbyt OP. Czyli jednak to mój pomysł oryginalny był bez sensu, bo nie zadziała to tak jak myślałem. No czyli próba na tego, na orbitę. Mogę tym? Mogę, ale po co? Ile? 20, 18... A to, dobra, nieważne, już wszystko się zgadza. W ogóle nie muszę tego robić. To po prostu trzeba. Moduł, tak, moduł próba. 9, to od razu lepiej wygląda to. I słuchaj, Dedal. Masz misję. Na Merkurego dostarczyć próbkę. Ile ci to zajmie? 4 miesiące. Dawaj. Dawaj, nie ma źle. 4 miesiące to jest jeszcze akceptowalna długość, taka, że jestem w stanie ja zaakceptować osobiście. My będziemy musieli odzyskać naszego Prometeusza. Jak tylko się zrobi... Vehicle Assembly. A to się robi, czy się nie robi? A, bo że Vehicle Assembly zrobiliśmy na Lunie, tak? Tak, na Lunie zrobiliśmy Vehicle Assembly. Tutaj jeszcze nie, bo jeszcze nam nie doszło tyle wystarczająco olejów przecież. No, oczywiście, że tak. Karbon troszeczkę, widzicie, tutaj się nam kończy, natomiast karbon jest na innych księżycach, tak? Tu jest karbon. Jaka grawitacja? Zerowa. To dobra akurat. Jeżeli tu jest zerowa grawitacja, to dostarczanie rzeczy z Phobosa na, drodzy widzowie, powierzchnię Księżyca, powierzchnię Marsa będzie dosyć tanie, wiecie. Także to będzie super. Jak tam w ogóle nasza misja? Na Lutenie. Ona ma do 39, a to się zaczęła wtedy. A marca 2040 rok się skończy, ok. Tu się robi jeszcze. Tu się nam zrobiło to. Electrolysis blood. Generujemy już teraz też to. Wody dalej generujemy, nie tracimy. Tylko karbon tracimy, bo po prostu za wolno go produkujemy. I teraz na Lunie to działa. I możemy sobie launch vehicla takiego bazowego po prostu na razie przerzucić całą moc i możemy sobie go skraftować bez żadnego problemu. I tak naprawdę chcemy tylko takie, żeby on był reusable, tak? Reusable, ale nie musi być reusable. Może być... Aha, tylko że ja chcę, żeby on był reusable, żeby dało się go... No właśnie. To chyba Falcona będziemy chcieli. Tylko moje Dedalusy wszystkie poszły, bo je wysłałem. No ale dobra, trudno się mówi. Mamy jeszcze Stratosa, który nadal ten Stratos się do czegoś może przydać. Mimo że on jednak kosztuje pieniądze. Ile co tu chcemy? Ile co chcemy? My chcemy tutaj 50 ton i 20 ton, tak? Dokładnie. Resources. Czemu surface? Nie. A, tylko nie mamy na powierzchni... No dobra, jeszcze od samego początku musimy przejść. Czyli wynieść na orbitę żelazo. No wiecie, to jest to chodzi, to trzeba wszystko wcześniej planować. To jest ten minus. Paliwko nam się zaraz skończy, może ja sobie dokupię tego paliwa zawczasu, żeby się później nie martwić. Ile kosztuje tak 30 kiloton? Jakie drogie. Drogie. Kupimy tak z 10 kilo tych. No, ej, drogie to paliwo jednak, to nie jest takie tanie, jakbym się spodziewał.
No, na Lunie to tworzenie tego paliwa jest wolne, temu to jest ten taki minus. Dobra. Dostarczone, bardzo fajnie, ale mamy dużo rzeczy na orbicie chociaż dzięki temu. To jest dobre. Nie na Marsa, co ja robię w ogóle? Na Księżyc. Jak na Earth. Na Lunę. Tak. A nawet lepiej, na orbitę, żeby ten Stratos nie musiał tam trafiać. Tak. Resources. Metalu miało być ile? 64. 50 miało być, tak? 50 i 20. Tego 50, a tego 20. Super. Najmniejszy propellant jaki jest możliwy, bo nie potrzebujemy nic w świecie zaawansowanego. I tyle. Bo teraz z orbity Luny ja mogę sobie zrzucić rzeczy bez żadnego problemu, nie? O to chodzi. Jak jesteśmy na orbicie, to ja mogę sobie normalnie, kulturalnie na Lunę za darmo zrzucić rzeczy. O, dokładnie. Coś takiego i to jest za free. Ale Stratos zostaje na orbicie i to jest to, o co mi chodziło, że Stratos jest na orbicie, a nie wylądował. Jest lepiej. I Launch Vehicle, Falcon, Craft. Dobrze. I w końcu będziemy mieć to, co bazowo miało być zrobione wcześniej, czyli będziemy mogli wyrzucać rzeczy na orbitę tego, Marsa. Jednocześnie trzeba tu więcej ludzi dostarczyć. Produkcja żywności jest wysoka. Habitat mają też outpost. A czemu tyle jedzą w ogóle? Czemu masz tyle żrom? 006, to dosyć dużo jedzą. No dosyć dużo rzeczy jedzą rzeczywiście, bo ja bym chciał przede wszystkim, wiecie, wydobycie wody jest gigantyczne, ale można zwiększyć produkcję paliwa, czyli większej rafinację, tutaj fuel rafinerii. Parę consumption 5,5, niedobrze, trzeba będzie znowu kolejną... no dobra, ja wiem dlaczego, bo przecież mamy teraz rzucone na maksa tutaj, bo chcemy skonstruować tą rzecz. Tak. Teraz możemy już sobie wyłączyć na razie. Jak jest in use? Nie jest in use. To powinno zawsze kazać, żeby było wystarczająco prądu. No dobra, i teraz zobaczmy jeden test. Czy mogę wynieść Selenę na orbitę? Czy to działa odpowiednio teraz? Dobrze. Selen, Luna Orbit. Tak jest. Jednocześnie resource takie jak na przykład paliwo, ale to one chciały... A no tak. To nie, po prostu Selen, Falcon. I za darmo. Tak, da się. No i super. Także to działa idealnie. Nie chcemy oczywiście tej Seleny wynosić, bo nie potrzebujemy jej w ogóle. Zupełnie nie potrzebujemy. A jeżeli wyniosą z paliwem, to jak to będzie wyglądało? Leftover propellant. Nie, to bardziej tutaj... Bardziej tu by się opłacało po prostu Noble Gas wrzucić do paczki, tak? I też wynoszenie będzie jakby za darmo. Tak, no i super. I możemy to wynieść. I się odnawia. Okej. Mimo, że to jest wyłączone, to i tak się to odnawia. Super, ja to mogę znowu użyć. I o to wszystko się rozchodziło, że ja teraz mogę kulturalnie wywalać sobie paliwo i inne rzeczy, które bardzo chcę, na powierzchnię. I to, że też żarcie mogę bardzo dużo tam wywalić.
Tak naprawdę tak z 60, 80, no z 80 ton mogę sobie odzyskać. A, no przepraszam. To trzeba na raty zrobić, tak. Czyli cykliczna misja. Luna Orbit. To fly with available cargo, fuel and... Nie, tylko fuel. Fastest. I transferu będzie tak około 3. Super. No i generalnie to będzie wyglądało w ten sposób, że teraz się robi jeden transfer. To się będzie odnawiać. I na orbicie... Mogę tą lunę, przepraszam, dostać, żeby mi się... No czemu mi to No właśnie. I na orbicie luny już pewnie jest tego paliwka trochę. Tu widać, że się to odnawia. I co? I misje zakończone, tak? Wszystko już jakby misja zrealizowana. Luna Orbit. No, na orbicie jest spora ilość rzeczy, także wszystko się ładnie zrobiło. Tylko nie wiem dokładnie, co teraz się dzieje z tymi misjami. Scheduled mission. Czwarty. To niech będzie czwartego. Dobra, wszystko rozumiem, że wszystkie misje zostały teraz zrealizowane. I na powierzchni mamy 1-2 kilotony. No, to teraz to już zaczyna wyglądać tak, jak powinno. Pewnie jakbym bardzo chciał, to mogę im to opchnąć. Teoretycznie zrobimy na Ziemi, może rzeczywiście ofertę zakupu karbonu. Price per unit damy sobie z 200. Karbon. Gdzie jest karbon? Tu jest karbon. I my byśmy chcieli tego karbonu tak z... Jeżeli to jest 1000, to my byśmy zapłacili ile? Bo szkoda, to tak nie przelicza, nie? Bo mogę sobie wklikać 2000. 2 kilotony, tak? 2 kilotony możemy sobie wklikać, fajnie jest. Czyli 1000 razy to będzie... Czyli to 500 000 chyba wychodzi, jak taką cenę dam. Nie wiem, czy ktoś mi to za to sprzeda, ale możemy ustalić ofertę. Że chciałbym to kupić. Za tyle. Tak, no i to samo może wisieć tam generalnie i spoko. No wiecie, ta produkcja paliwa to może być naprawdę dobra. Tylko przy odpowiednich, prawda, ulepszeniach. To 0,6, to 0,12, to potrzebuje pracowników, to nie. To kosztuje elektronikę i 120, a to kosztuje tylko jakiś ledwo metal, nie? To wiecie, to chodzi o to, że to jest spora różnica. Więc ludzie są tańsi często niż kolejne elementy. Tylko byśmy musieli znowu tutaj poprawić. Ale produkcja prądu to chyba jest nie najgorsza. Fire Production 5E. Czemu 5E? A z ciekawości jak wyłączę na przykład to laboratorium. A ja nie mogę wyłączyć laboratorium. Dlaczego? To mogę wyłączyć, a to nic nie zmienia za bardzo. No tak, to tak działa, dobra. Wszystko wiem już, więcej nie musimy wiedzieć. To zaraz się nam zbada, to tam daje większy zasięg. Jeszcze większy zasięg, fajnie. Plasma Magnet Sail. Zephyr.
200 egzotyczny i 25. Unlimited in distance or fuel. You can travel anywhere given enough time. 80 ton i 100 jednostek astronomicznych. Fajnie. To jest fajne, trzeba przyznać. To jest całkiem niezłe. Dobra, jak misje? Ongoing. To jest jedyna ongoing mission. A jak tam nasze misje na Luteti? Ile? O Jezu, ile rzeczy to zgeneruje, wow. Ej, ta Lutety to jest najlepsza asteroida, jaką mogliśmy mieć, drodzy widzowie. Patrzcie, ile to tworzy rare metalu. No kurde, to jest super, tylko że wiadomo, że my to chcemy, gdzie to chcemy? Directly to Earth. To kurczę, Lutetia, dawaj Dedalusa, rare metal. Ile? Rok? Oż ty, cara. Jedną rzecz muszę też przetestować. Prędkość tego nie ma podanej. Ja nie wiem, jak szybsze jest to od ten Talos od Dedalusa. To jest ten minus. Construction cost o 20%, czyli będziemy mogli taniej stworzyć Dedalusa, więc na razie czekamy, bo będę chciał go zrobić oczywiście. Tutaj tego polimerów powoli sobie, wiecie, zbieramy polimery. I tak ich nie będziemy mieć tyle, żeby teraz z nich zrobić Dedalusa, ale będziemy mogli sobie po prostu troszeczkę oszczędzić. Potrzebujemy ich 250, a po ulepszeniu no mniej będziemy potrzebować. Dobra, Mars. Jeszcze nie. Jeszcze musimy czekać, drodzy widzowie. Jeszcze czekamy. Odzyskamy sobie Prometeusza generalnie, w skrócie. Rafinerii. A to czemu nie działa? Bo tak zdecydowałem, co? Tak, to nie działa, bo tak zdecydowałem. Habitat nie ma taki, nie jest aż tak ważny. To możemy dać trochę tej. Co to się wydarzyło teraz? Dziwne rzeczy się czasami dzieją, jak to tak daje. Z habitatu powinniśmy jakoś tak zmniejszyć, bo nie potrzebujemy aż tylu na razie, bo ludzi tyle nie ma. A to tam produkcja nam się mocno skacze. Tak naprawdę możemy zrobić po prostu, że damy priorytet na te rzeczy i damy jedynkę. Jeden? Jeden, no. No to już nie najgorzej. To samo może tak działa. Może to tak działa, bo i tak nie potrzebujemy tego habitatu za bardzo. Już teraz to trochę nie ogarniam, co się dzieje. Gdzie oni mieszkają w takim razie? Habitat space jest 10. Po co mi ten habitat w takim razie? Nie rozumiem, nie ogarniam. Zero 3, 0,6. Dobra, już rozumiem, po co to jest wszystko. Już rozumiem. Prądu będzie potrzebował. Znaczy będziemy chcieli prądu tutaj mieć więcej, dobra. Doleciało na Merkurego. Tak. Mamy tutaj przede wszystkim. Rare metal mamy tutaj na tym. Fajnie. Wracaj na Ziemię. No, oczywiście na orbitę. 3 miesiące to lata. Okej. Większy się zasięg, tak. To jest na Merkurego jest bliżej niż na tą Lutetię. Go to the center body. Distance to sound 2,4. Object diameter would require of Atlas class of asteroid engine facilities. Można go przenosić, co? Można obiekty przenosić w tej grze. Ej, to ty, czekajcie. Atlas class. Kiedy odblokuje coś takiego jak Atlas? To jest Atlas.
No to trochę zajmie faktycznie. Fusion Propulsion potrzebujemy. Fusion Propulsion dopiero tutaj. Tutaj się zaczyna, a to wszystko od teorii fuzyjnej. No tak, Fusion Theory, Magnetic Field Containment, oczywiście jakieś rzeczy inne, Fusion Reactor. A my to wszystko potrzebujemy superconducting, a do tego dobra. Wszystko tak to się będzie układało w jedną całość po prostu. Dobra. Mamy taniej do robienia tych naszych już Prometeuszów na przykład. Musimy kupić tak naprawdę jeszcze tylko 20 polimerów. Czyli polimer. Buy 20. 20 nam starczy. I to oczywiście wynosimy na orbitę naszej pięknej planety Ziemi. Tak jest. Tak. Super. I tutaj na orbicie tworzymy sobie oczywiście coś, co się nazywa Talos. I super. Tak, na Marsie już to się pewnie stworzyło. Tak, rzeczywiście w sensie już mamy tyle wystarczająco, super. Vehicle Assembly, możemy już to w końcu postawić. No, to się trzeba męczyć z małą ilością prądu. Required Beyond Mars. Zrobiliśmy to fajnie. Asteroids, while lacking the tremendous amount of resources that planets have, are easily mined and have negligible gravity. Okej, no właśnie, to jest prawda. Or near Earth asteroids will let you acquire resources that planetary colonies lack, without relying on expensive purchase on Earth. To się zgodzę. To się rzeczywiście zgodzę, że tylko jak jest jakieś tak blisko tutaj jakaś ta asteroidka, to jakaś kometa. Tu są jakieś asteroidy. Ta jest asteroida akurat z karbonem, to takie useless. Znaczy, no to nie wiadomo, z czym ona jest dokładnie. Tam jest niby napisane, że karbon. To jest w ogóle jakaś daleka asteroida, ojej. Jakbym chciał na tą asteroidę tutaj dolecieć, na przykład na przykład Daedalusem, ile by to zajęło? Ale tylko czas sobie testujemy. 9 miesięcy, no właśnie, tak to myślałem. Daleko są te miejsca, tak? To jest ten właśnie największy minus asteroid, że one są strasznie daleko. A teraz asteroid, na którym my byliśmy, to jest... Gdzie ona się znajduje? Lutetia. Lutetia jest w ogóle tu. Lutetia jest tutaj. Ona jest w pasie asteroid. Ona jest chyba jeszcze dalej niż ta, na którą patrzyliśmy, tak mi się wydaje. Chociaż no dobra, jest tak dosyć daleko nadal. No niestety blisko nas nie ma żadnej. Tu jest jeszcze jakaś. A ta może być ciekawa. Ile tutaj lot będzie trwał? 8 miesięcy. To tak podobnie, no wszystko widzę podobnie tak naprawdę. Bo tu i tak samo przecież wychodzi, nie? 11 miesięcy. No to tam różnica 3 miesięcy jest co najwyżej. Ale tutaj rzadki metal w dużych ilościach jest wydobywany. A my nawet tyle rzadkiego metalu aż tak nie mamy. A ile kosztuje taka tona rzadkiego metalu? No nie jakoś super dużo, ale zawsze warto to mieć po prostu. Zawsze warto to mieć. Rare Metal Extractor z oneny asteroid, ale przecież żeby do tego potrzeba ludzi. Co, oni zwariowali? Bez przesady. I czemu launchpada mam mieć na asteroidzie? Ja dalej nie ogarnąłem, po co to jest, nie? Nie mam pojęcia, po co są launchpady w tej grze. Jeszcze tego nie ogarnąłem. Send a spacecraft to a moon of Jupiter. Czy Iris doleci na jakikolwiek księżyc na Jupitera? Pokaż mi tu Jupitera. Tak. Czy Iris da radę w ogóle gdzieś doleci na któryś z tych? You do not have technology to survive in this environment. Co ty gadasz?
Oczywiście, że mamy technologię. Tylko ten statek nie doleci tam. No dobra, to Daedalusa w takim razie. Jak Daedalus wszędzie się dostanie Daedalus, tak? Cannot go so far. Uuu. A tam ile? Ile to jest od słońca? Słuchaj. 5-2. Uuu, ale nie fajnie. 5-2. Chyba w końcu przyszedł moment, że rzeczywiście mogę wywalić, mogę tą Selenę użyć, tak? Znaczy ja mam nadzieję. Pokaż jeszcze raz tego Jupitera. Selen. Może być Europa, obojętny tak naprawdę. Nie starczy nam paliwa na 100%. Starczy! Optimal? Da się. Drodzy widzowie, da się. No i super. Ile nam za to zapłacą? 5,5 miliona. O kurczę, no to pewnie, że tak. Możemy pozbyć się Seleny. Nie potrzebujemy jej aż tak bardzo. Tak. Aż tak jej nie potrzebujemy. Możemy ją wywalić i wysłać. Dobra, Vehicle Assembly, tak jest. Launch Vehicles działają. Wszystko fajnie działa. Jedzenie miałem jeszcze wysłać na orbitę. Bo tego jedzenia to my tu produkujemy w ilości olbrzymiej. Tak jest. Także możemy tyle nawet wysłać. Bez żadnego problemu. No i biorąc pod uwagę to, że te żarcia, a jak tam wygląda nasza sytuacja? Dobrze wygląda, tak. Na razie tak robimy. Super. Bo chcemy sobie teraz z Luny wróć. Tak, tak, tak. Earth Orbit. Z Luna Orbit na Earth Orbit. Chcemy sobie Daedalusem zrobić misję cykliczną, żeby jedzenie dostarczyć. I tego jedzenia ma być po prostu, tak jest po sumarycznie 40 na ten. 4, 8, 12, czyli powiedzmy 3 razy wystarczy, że to się będzie transportować i będzie dobrze. Super. No i będziemy mieli na orbicie już trochę jedzenia. Tutaj też nam się to jedzenie oczywiście generuje, bo już mamy to ogarnięte. Tutaj to wydobywanie metalu też widzę, że działa całkiem nieźle. Lutetia dalej wydobywa w dużych ilościach. Ten rzadki metal i w ogóle fajnie to wygląda. Merkury, o! Odzyskaliśmy Daedalusa z Merkurego, fajnie. Możemy sobie również odzyskać znowu... Dokładnie tak, to chciałem zrobić. Luna Arrive on Earth. Fajnie. No i super. I tak naprawdę mamy tę misję na razie planowaną taką, że to se leci na Europę. No i kurczę, no powoli będziemy musieli się zabawić z tymi ludźmi na Marsie. Chociaż... No będzie to ciężkie dosyć, będzie to dosyć ciężkie. Produkcja żywności będzie pewnie za mała. Ale dobra, niech to się wybuduje. Odzyskamy sobie Prometeusza. Będę mógł nim wrócić w końcu. Dawno nie miałem takiego dużego, wiecie, statku do działania nim. A ile kosztuje powrót tym statkiem tak z ciekawości? Hermesem. Mars Orbit na Earth Orbit. Ile kosztuje Hermes?
19. Okej, rzadkiego gazu 19 ton, no dobra. I tu pewnie nie mam tego, no nie mam, nie. Czy będą się 19 ton rzadkiego gazu tam dostarczyć? Czy, no, gazu szlachetnego to jest. To takie średnie bym powiedział. Mogę go tu wydobywać w moich ilościach. To jest też nie najgorsze dosyć, czy bym powiedział. A, i by się przydało więcej prądu, tak? Ja chyba kiedyś gdzieś tu robiłem, żeby mieć lepszą produkcję prądu z turbin wiatrowych, tak? Geothermal power jeszcze jest coś takiego, fajnie. A gdzie to było z tymi turbinami wiatrowymi, że mniej prądu zużywamy? Znaczy, a tu jest. Tutaj. Bo trzeba będzie więcej prądu rzeczywiście mieć. To sobie od razu damy do produkcji. Niech nam to powstanie. A to co to zrobiliśmy? We just detected an asteroid on an impact course with Earth. The impact is calculated to happen in several years and we all alive from our planet. Ooh. Deliver it before time's up or we are done. Good luck to us all. Okay. Nuclear device. Ciekawe, że akurat nam to dają, tą robotę, a nie innym. Extinctor, okej. Ale nazwę dali do tej asteroidy. Fajnie to brzmi. Mamy nuclear device. Mogę to wysadzić na przykład teraz? No nie mogę, na szczęście nie mogę. Power production, no wysoka jest power production, rzeczywiście ma boosta. Tak. Ma boosta, działa ten boostik, fajnie. To oczywiście zrobimy tak jak mówiłem wcześniej, czyli dodajemy sobie różnego rodzaju wydobywanie wszystkiego. Bo to jest tanie, to tylko metal kosztuje. A ten metal jakoś nam się tutaj, prawda, zwraca. Silikonu nie potrzebuję, silikon wydobywam w dużych ilościach. Karbon co najwyżej jeszcze bym potrzebował 2 razy. Ewentualnie karbon raz. I mining module, tak. No i super. Skoro mogę wydobywać wszystko, to czemu by nie? Jak to tylko kosztuje żelazo. Czy metal. Expanded cargo base, fajnie. No i mining module kopię też. I też kopię ten. Trochę karbonu. A czemu consumption carbon jest takie wysokie? Co tu jeszcze zużywa nam karbon poza produkcją żarcia? Czy właśnie produkcja żarcia tyle zużywa? Nie no, produkcja żarcia zużywa 0,1. To nie zużywa karbonu. To zużywa 0,5, ok. Produkcja polimeru zużywa karbon, ok, no to faktycznie. Mogę dać na górę? Nie mogę, szkoda. Dobra, zajmijmy się w takim razie, bo już 58 minut nagrania. Dobra, wiecie co? Rzucimy sokiem tylko na tą asteroidę, gdzie ona jest. Mogę ją jakoś tutaj... No to też powinno być tak, że jak mam tą asteroidę, to mogę na nią kliknąć. A tak to muszę zapisać. I dopiero tutaj mi ją pokaże. Tak, jak daleko ona jest? Bo ona jest pewnie daleko, także taki Iris nie da rady. Ja cały czas tego Irisa chcę się go pozbyć, chcę go gdzieś wykorzystać. A nie jest tak daleko, wait. Ten Dedalus powinien dać radę, czekajcie. Pokażcie to. Tak, Dedalus 1. O kurczę, no to niedaleko jest ta asteroida. Bo ona jest tutaj ile? Moving this object will require one ships of Atlas class. No to jeszcze jakbym miał takie już rozbudowane rzeczy, to mógłbym to przesunąć, tą asteroidę. 0,7. Ojej, to bliziutko. To nas bliżej. Ile ona kiedy ma w nas walnąć? 409.
Ja bym tutaj, a tak szczerze, to wysłał próbkę. Proba. Jeżeli chcę zrobię kilka, tak sobie myślę. Bo drogie te próbki nie są, one przydatne są bardzo. Bo może ja będę chciał coś wydobyć na tej planecie, po prostu. Wymyśliłem, że coś na orbitę dam jeszcze? Nie, na orbicie tu nic nie mam ciekawego. Dobra. I tak. I no dobra, ten karbon trzeba będzie. To carbon mine trzeba będzie coś z nimi zrobić. Dobra. Co ja miałem zrobić? Tak. Orbita ziemska. Ile to waży? 5 ton. No to nie, to za spoko. To możemy wszystko tam przenieść. Orbita ziemska. Próbek, oczywiście wszystkie weźmiemy od razu na ten. Później będziemy co najwyżej wysyłać koniekturę. I nuclear device też na orbitę ziemską. Fajnie. Super. I to oczywiście czekamy, aż to się wszystko wybuduje, bo to teraz po prostu to nie zadziała, dopóki się tamte rzeczy nie wybudują. Ale jak się wybudują, to to zostanie dostarczone to. Fajnie. I to jest to właśnie, co teraz zrobimy zapis gry i ja będę kończył odcinek, ale jeszcze zanim to zaplanujemy ten ostatni lot. Na tą planetę. Tego Extinctora. Zrobimy tak, że mi gra pokaże, gdzie on jest. I tutaj wyślemy wszystkie nasze rzeczy. Czyli Dedalusy. Może być Nan. A, tylko, przepraszam bardzo, nie jest... Właśnie, to jest takie głupie. Orbita. 2 Dedalusy. 1 próbka. 1 moduł kopania i nuklearny device. Wysyłamy. I jednocześnie wysyłamy tutaj Talosa. Dlaczego Talosa wysyłamy? Bo będziemy odbierać kilka rzeczy, zanim wysadzimy całą tą asteroidę. Super, no i to jest taki cały plan. Zanim ją wysadzimy, to sobie wydobędziemy na niej to, co się da. 47 kiloton, tak orientacyjnie. No i dobra, drodzy widzowie, jeżeli ten film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!